Hey, it's your grandma. So here's like a simple grandma tutorial. You just need to put your rollers in and that's kind of it. Thanks for watching and see you next time. For you all, this video is gonna be in Polish, so switch the subtitles on. You'll manage, you can do it, like reading is not that hard, okay? Witam was serdecznie w filmiku. Filmik powstał we współpracy z wydawnictwem Znak, które wydaje taką oto książeczkę. To jest książka o Hedy Lamarr, Wszystkie życia Hedy Lamarr. Wow, no niebywałe. Ciekawe, o czym innym mogłaby być ta książka. Jest to taka fikcja na podstawie życia Hedy Lamarr. Książka wychodzi 28 stycznia albo 30, także link macie w opisie. Myślę, że naprawdę warto się tu zaopatrzyć, więc jeśli was interesuje sama postać Hedy, która, jeśli tego nie wiecie, oprócz tego, że była hollywoodzką aktorką, to była też wynalazczynią i... Wynalazczynią? Istnieje takie słowo? I między innymi pomogła jakby ułatwiła późniejszym inżynierom i późniejszym wynalazcom ogarnięcie Wi-Fi. Naprawdę jest to taka dość unikatowa postać na skalę Hollywood, powiedziałabym. No i oprócz tego jej perypetie życiowe inne też są absolutnie niesamowite, więc... Wow. Promocja, level... Karolina. W związku z tym dzisiaj zrobimy sobie włosy na Hedy Lamarr. Bo dlaczego by nie? Hedy Lamarr miała taki bardzo charakterystyczny hairstyle, ponieważ przez całą swoją karierę nosiła przedziałek na środku, co jest dość ciekawe, bo tak naprawdę lata 40. i lata 50. i też lata 30. to są lata, kiedy przedziałek na boku był również bardzo modny, więc sam fakt, że ona się uczepiła tego przedziałka na środku, ma go na głowie w praktycznie każdej swojej filmowej kreacji i w każdym zdjęciu, jest naprawdę dość charakterystyczny. Dlatego też, aby zrobić sobie taką fryzurę, należy zrobić sobie przedziałek na środku. Jeśli nie wiecie, jak zakręcić wałki na głowie, to mam inny filmik, w którym o tym mówię, dlatego możecie sobie go obczaić, też podam tam w opisie. A jeśli nie mówicie po polsku i czytacie to w napisach w tej chwili, to ta książka została wydana również w języku angielskim, jak i prawdopodobnie w innych językach. Jest teraz bestsellerem New York Timesa, więc podam wam link w opisie, dlaczego nie. To jeśli nie wiecie, jak sobie takie wałki zakręcić i na co i w ogóle, to mam inny filmik, w którym o tym opowiadam. Teraz wam pokazuję już zakręconą głowę. Kluczem do tego jest, żeby było symetrycznie, proszę Państwa, tak? Czyli mamy tutaj wałki, które są no idealnie symetrycznie, po prostu żaden nie jest przekrzywiony, prawda? I te wałki, zwłaszcza z przodu, powinny być właśnie symetrycznie w tę stronę zawinięte. Natomiast z tyłu też powinno być symetrycznie, a jest, no życie zweryfikowało. To znaczy, no nie jest symetrycznie, ale szczerze mówiąc, no życie nie jest symetryczne. Próbujemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ten przód dla mnie jest najważniejszy, bo on jest jakby dla fryzury Hedy najbardziej charakterystyczny, to znaczy ten przód ciut odwinięty do tyłu na czole i tutaj te takie boczne fale. Przy okazji pro tip, jeśli sobie zrobicie z przodu te loczki, a z tyłu jakiś taki kok albo upięcie do góry, to macie... Co macie? Jane Austen, haha, patrzcie. Ale my dzisiaj nie o tym, wracamy do lat 30. i 40. Ja Hedy uwielbiam za jej stroje, po prostu wiem, że to nie do końca jest jej robota, bo to jednak były czasy, kiedy to trochę inaczej wyglądało, ale te jej kreacje filmowe są zjawiskowe. Damn. W sensie, gdybym miała studniówkę, to bym nosiła. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego udaję Hedy w okularach, to dlatego, że skończyły mi się soczewki, to znaczy przeterminowały się troszkę i mimo, że tego tygodnia próbuję sobie wmawiać, że jeszcze jest okej i mogę je jeszcze nosić, są takie miesięczne, to oczy mi umierają, a nie chcę dostać jakiegoś polipa w oku, więc stwierdziłam, że bezpieczniej będzie to robić w okularach. Jak przyjdzie to co do czego, to po prostu je zdejmę, okej? No i na razie jest taka Shirley Temple, także to jest, słuchajcie, to jest po prostu stylizacja combo, no macie Jane Austen, Shirley Temple i Hedy Lamarr w jednym. Okidoki. Jeśli chodzi o rozczesywanie, to od czasu tego filmiku, o którym mówiłam, który będę linkować w opisie, troszkę się nauczyłam, to znaczy rzeczywiście zaczynam teraz od dołu, ale z drugiej strony moje włosy też się inaczej teraz zachowują, już się tak nie plączą jak wtedy i łatwiej jest po prostu przejechać przez nie szczotką, więc... No i teraz tak, co my właściwie robimy? Trzeba te loki wyczesać tak, żeby nie było takiej tutaj szczeciny, to znaczy rzeczywiście jak się te włosy zakręci, to zaraz po zdjęciu wałków jest troszkę taki burz, a tego nie chcemy.
To znaczy fajnie by było, gdyby się jednak z tego zrobiły jakieś takie falki. Nie będą to jakieś takie fale po prostu hollywoodzkie 100%, bo te wałki są na to za cienkie, te moje przynajmniej, więc będą te rożki raczej takie mniejsze, ale z drugiej strony jak się popatrzy na włosy Hedy Lamar, to one często są w takim troszkę artystycznym nieładzie, to znaczy ten przód może jest jakoś tam ułożony, ale dół to już jest jakiś taki puszek, więc... No i niestety dla tej fryzury typowe jest to, że łatwo jest wyjść jak Severus Snape. I też te vintage takie kręcenia włosów mają to do siebie, że trzeba to czesać tak z dobre 20 minut. To znaczy, jeśli się poddacie za wcześnie, to skończycie właśnie z puszkiem albo z jakimiś włosami nawet nieskręconymi. Czasem jest właśnie tak, że zaraz po zdjęciu wałków te włosy są tak kiepsko zakręcone, a wystarczy je przeczesać te takie tam 150 razy i nagle się okazuje, że się zakręciły. Bo one po prostu, one mają tak, że są powyginane w różne strony i one muszą ze sobą tak doskoczyć w swoje miejsce też. I właśnie nad tym w tej chwili pracuję. O proszę, tutaj wskoczyło. Tu nie chcę na przykład. Jak to zaraz wszystko rozwalę, bo je zaczeszę do tyłu. No i moje włosy jeszcze mają to do siebie, że są ucięte. Że są podcięte w sposób rodem z lat 40., to znaczy z przodu są krótsze, z tyłu są dłuższe, dlatego też to się tutaj tak fajnie układa. Jeśli nie macie takiego cięcia, to może to wyglądać troszkę inaczej. Zawsze jest tak, że jedna strona wychodzi, a druga nie, prawda? Zawsze. Czy to jest eyeliner, czy to jest, nie wiem, cień na oczach, czy włosy, zawsze jedna strona jest gorsza. A Hedy jak miała? Też ma niesymetrycznie, co ja się będę przejmować. Zdjęłam okulary, żeby wyglądać bardziej jak Hedy, ale przez to teraz nie mogę zobaczyć, jak to wygląda, więc w sumie mija się to z celem. I właśnie w ten sposób możecie wyglądać jak Hedy Lamar, tak? Zakręćcie włosy po prostu i je zepnijcie do tyłu. Przypominam, że jeśli zainteresowała Was postać Hedy Lamar lub jeśli ją znaliście wcześniej, tak jak większość świata i jakoś Was interesowała, to ta książka wychodzi pod koniec stycznia. O, przepraszam. Co masz do powiedzenia na temat książki? Polecasz? Polecasz książkę? Okej. No nie trzęść tą kamerą, misiu, nie skacz na to. Wow, patrzysz na mnie jak na debila, no nie widziałeś w życiu jak człowiek pokazuje na link w opisie? Dziękuję. Mam nadzieję, że jeśli mieliście plan przebrać się za Hedy w tym karnawale, to ten tutorial był przydatny. W każdym innym wypadku mam nadzieję, że się nie wynudziliście. I muszę Wam coś zdradzić. Nie jadłam jeszcze śniadania. Jestem cholernie głodna, więc przepraszam, ale widzimy się kiedy indziej.